Witam serdecznie Was znowu, kochani, jak zwykle od poniedziałku do piątku na kanale Barwy Zdrowia. Dla tych, którzy po raz pierwszy weszli na audycję, znaczy znaleźli tę audycję, chcę tylko powiedzieć, że ten kanał Barwy Zdrowia jest poświęcony promocji, szerokiej promocji zdrowia, sprawności. Dotyczy to zarówno oddziaływań pól elektromagnetycznych na organizm, zarówno tych destrukcyjnych oddziaływań, jak i terapeutycznych, wpływu wody na organizm. My kompletnie nie mamy pojęcia w tej całej ogólnej masie, do czego nam służy woda w organizmie. Wiemy tylko, że bez wody nie ma życia. Pić, pić i tak dalej. Dalej, mówię o odżywianiu, mówię o niezbędnej już suplementacji odżywiania, ale kompleksowej, wieloskładnikowej, naturalnej, na bazie naturalnych jakichś składników, a nie suplementacji syntetycznej. To jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego. Mówię o rozwoju osobistym, o rozwoju duchowym. Robię wywiady, wiecie doskonale ci starzy bywalcy, o co tu chodzi. Wszystko, co służy naszemu zdrowiu. I teraz bardzo dużo czasu poświęcam tak zwanej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, bo to jest nasz problem bardzo poważny. Problem dzisiejszego dnia, współczesności. Mamy, kochani, ponad 70 chorób, które są określane jako choroby cywilizacyjne. Cóż to za cywilizacja, że wyprodukowała takie choroby? Czy to oznacza, że ludzkość nigdy nie chorowała, nie było chorób? Były, oczywiście. Ale dzisiaj mamy zupełnie nowe choroby, które zostały spowodowane naszym stylem życia. Przecież my jesteśmy zatruci. Komórka, żeby żyć, powinna codziennie otrzymywać 70 do 90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen. Pytanie, co my do tych komórek dostarczamy? My zjadamy, my jemy w tej całej masie 700 do 1000 kg żywności, którą, przepraszam, produktów do jedzenia, nie żywności, wtłaczamy w siebie. 6 do 8 kg to są substancje zdecydowanie nie będące żywnością. To są barwniki, polepszacze, spulchniacze, konserwanty, mikronanoplastik i tak dalej. To są pestycydy, to są pozostałości leków, bo ja mówię również tutaj o wodzie, antybiotyki, które pijemy z wodą, które spożywamy również w pokarmach, przepraszam, w produktach do jedzenia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji jesteśmy lekomanami. Każda stacja benzynowa, każdy sklep, Gripex, ibuprofeny i tak dalej, zaopatrzenie skолько ugodno, jak to mówią Rosjanie. I to jest wszystko. I teraz słuchajcie, a więc jesteśmy po prostu zatruci, zatoksycznieni. Jeżeli ktoś z Was oglądał mój wywiad z panią Anitą Dzik, z Anitką, jeżeli ktoś nie oglądał, to niech wróci do tej audycji. Ta Anita mówiła wyraźnie. Ona ważyła, ona w ogóle zrzuciła na naszym kompleksowym programie zdrowia, który realizuję od 2013 roku, ja sam. Anitka akurat od 5 lat akurat to robi, bo najpierw na sobie znaczy nie miała innego wyjścia, zrzuciła 33 kg, ale nie o tym mówię. Nie chcę mówić o tym. Ona mówiła o tym, że na początku tej całej kulacji, którą zastosowała, jej skóra zmieniła się strasznie. Miała wrażenie, że jest poparzona. Dlaczego? Bo tą skórą zaczęły wychodzić wszystkie toksyny. Wszystko, a więc zatoksycznienie. Ale co robi to zatoksycznienie? Lata 30. XX wieku profesor Otto Warburg mówi, podstawowe przyczyny powstawania nowotworów to jest kwasica metaboliczna i hipoksja, czyli braki tlenowe w tkankach. Najpierw pojawiają się braki tlenu we krwi tętniczej, czyli tak zwana hipoksemia, czyli jest bardzo niski stopień utlenowania krwi, nie utlenienia, utlenowania. Później oczywiście ta krew jest roznoszona systemem naczyń, a cała sieć, potężna sieć naczyń w przeciętnym organizmie ludzkim, no takiego mężczyzny powiedzmy około 80 kg, to jest 150 000 kilometrów, 3,5 długości równika. I w tej krwi jest za mało tlenu.
I w związku z tym za mało jest tlenu dostarczonego do tkanek i pojawia się hipoksja, a więc najpierw hipoksemia, braki tlenu we krwi tętniczej i hipoksja, braki tlenu w tkankach. I jedno z drugim, czyli hipoksja, czyli braki tlenu i zakwaszenie, czyli kwasica metaboliczna, one jakby współpracują ze sobą w tym najgorszym tego słowa znaczeniu. Mało tlenu, zwiększone zakwaszenie, braki tlenowe i tak dalej, i tak dalej. Erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi, wtedy nawet kiedy organizm, kiedy krew nie jest kwaśna, nie jest, jest jeszcze ciągle alkaliczna, zaczynają się sklejać. Jak wyobraźcie sobie, nie wiem, tutaj w tej chwili talerzyków pod ręką, ale wyobraźcie sobie talerzyki płaskie, małe, zaczynają się sklejać. To erytrocyty, taki jeden talerzyk, jeden erytrocyt może przyłączyć 4 atomy tlenu. Jeżeli one zaczynają się sklejać, wtedy kiedy mamy braki minerałów w organizmie, to ile takie powstają rulony takich talerzyków po kilkadziesiąt, kilkaset sztuk, ile tego tlenu będzie tam? Będą braki tlenowe. I teraz okazuje się, że to zakwaszenie, kwasica metaboliczna, powoduje cały szereg innych problemów. No właśnie dzisiejszy dlatego temat. Jakie są związki kwasicy metabolicznej, utajonej, latentnej, czyli bezobjawowej, kwasicy niskiego stopnia, albo inaczej łagodnej. Na zachodzie jest w tej chwili chyba 11 czy 12 określeń tej kwasicy. Na ten temat też chyba nakręcę audycję, to będziecie widzieli, jakie są określenia prawidłowe. A u nas w Polsce ogromna większość lekarzy mówi, co za bzdura, nie ma czegoś takiego jak zakwaszenie, nie da się zakwasić krwi. Kto mówi na Boga o zakwaszeniu krwi? A przy okazji krew też można zakwasić, to jest inna para kaloszy. I teraz słuchajcie, a więc powiemy o wzajemnych związkach między kwasicą metaboliczną a insulinoopornością. Zwracam uwagę, nie odpornością, tylko opornością. A więc jak jest insulinooporność, to pojawia się cukrzyca typu 2, czyli tak zwana nabyta i tak dalej. Żeby porozmawiać, a tutaj przy okazji jest pokazana trzustka oczywiście. Trzustka wytwarza enzymy trzustkowe, ale też hormony, insulinę i glukagon. Na ten temat już coś niecoś wiecie, najprawdopodobniej, bo zamieściłem już audycję, jak zacząć chudnąć w czasie snu i tam wyjaśniłem rolę insuliny i glukagonu. Więc udostępnię, kochani, ekran, żeby wam coś po prostu pokazać, znowu oprzeć się o prace naukowe. I teraz posłuchajcie, mam tutaj znowu z National Library of Medicine artykuł, no kwasica metaboliczna niskiego stopnia, jak indukuje, czyli wpływa na insulinooporność i ryzyko chorób układu krążenia. A więc tutaj macie oczywiście cały artykuł w oryginale i tak dalej, tego jest sporo, ale nie będziemy tutaj się bawić w jakieś na bieżąco tłumaczenie, to nie ma najmniejszego sensu. Nie poradziłbym sobie absolutnie, bo tu są tak skomplikowane nazwy, że to trzeba specjalisty. Natomiast tutaj mam jednocześnie artykuł już przetłumaczony, a więc zobaczcie, to jednocześnie jest sygnowany przez tak zwany PubMed, więc no, że tak powiem, kwiatuszek z ogrodu medyków. Macie do dyspozycji materiały. Możecie czytać, możecie się uczyć, możecie się dokształcać. Więc róbcie to na bieżąco, a nie bazujcie tylko na tym, co wam w akademiach medycznych wcisnęli do głowy, więcej nic. I często nie macie zielonego pojęcia o wielu rzeczach. Celowo to mówię, złośliwie, bo wśród was jest wielu wspaniałych lekarzy, znam takich, ale ogromna większość to nieciekawi ludzie i mam na myśli przede wszystkim interne. Ego wielu lekarzy jest rozdrośnięte do cna, wszystko wiedzą. Ja się stykałem, to wiem. Stykałem się z cudownymi lekarzami, naprawdę, z ogromną empatią, ale stykałem się również z nieciekawymi typami. No ale mniejsza z tym. A więc słuchajcie,
Insulinooporność wywołana kwasicą metaboliczną i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Słuchajcie, już w tytule jest potwierdzenie, że kwasica metaboliczna istnieje. Zgadza się czy nie? No nie? Proste. Więc słuchajcie, tutaj jest taki abstrakt troszeczkę, ale tu wstęp, od razu zajmiemy się. Choroby układu sercowo-naczyniowego nadal są ważną przyczyną śmiertelności w społeczeństwach typu zachodniego, mimo agresywnej terapii dietetycznej i farmakologicznej hipercholesterolemii. I teraz uwaga, to tłumaczenie zrobione przez AI, czyli sztuczną inteligencję, nie zawsze jest bardzo zrozumiałe, więc ja będę próbował troszeczkę naprawiać tutaj te różne, powiedzmy, jakieś błędy w tym tłumaczeniu, niezrozumienia, na ile tylko potrafię. Jeżeli chodzi o chorobę układu sercowo-naczyniowego w Polsce, to jest pierwsza przyczyna przedwczesnej śmierci, bo rocznie umiera około, już ponad tej chwili 140 000 ludzi z powodu zawałów, udarów, no miażdżycy i tak dalej, i tak dalej. Na raka umiera około 100 000 ludzi w tej chwili. Nakręcam tę audycję w sierpniu 2024 roku. Dobra, dalej. Otyłość i zespół metaboliczny są bardzo częste w świecie uprzemysłowionym, a insulinooporność jest obecnie umieszczana w centrum ryzyka sercowo-naczyniowego. Czyli w takim razie insulinooporność wpływa na choroby układu krążenia. Krążenie układu sercowo-naczyniowego, układu sercowo-krążeniowego. U zdrowych ludzi kwasica metaboliczna indukuje insulinooporność, czyli wpływa na insulinooporność, a więc u zdrowych ludzi, posłuchajcie, pytanie, czy mamy w ogóle zdrowych ludzi, bo jeżeli u zdrowych ludzi pojawia się kwasica metaboliczna, to on jest zdrowy, czy też nie? Tu można określić, że no tak, no generalnie, potencjalnie jest jakoś tam, radzi sobie, jeszcze się nie położył, jeszcze pogotowie nie jest wzywany, jeszcze nie chodzi po lekarzach i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jest kwasica metaboliczna, to znaczy, że już coś szwankuje, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A więc u zdrowych ludzi kwasica metaboliczna indukuje insulinooporność, czyli wpływa na, wywołuje na insulinooporność, co z kolei zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych i powoduje mikroalbuminurię. U zdrowych osób zwykle występuje utrzymujący się przez całe życie stan kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia. I teraz słuchajcie, jak to przeczytać. A, to tam jest stan kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia. Czyli siusiam na papierek lakmusowy, codziennie mi wychodzi 6, 5,2, 5,8 pH polanego moczu. To jest niska kwasica metaboliczna, łagodna, niskostopniowa inaczej. Ale to trwa 10, 20, 30, 40 lat, dzień w dzień. To wszystko powoduje niesamowity stres wewnętrzny dla organizmu i destrukcję tego organizmu, a zwłaszcza nerek. Więc utrzymuje się ten przez całe życie stan kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia, będący skutkiem nowoczesnej diety kwasotwórczej stosowanej w cywilizacji zachodniej. A więc znowu popatrzmy, czym jest spowodowana ta kwasica metaboliczna? Okazuje się, że istnieje nowoczesną dietą kwasotwórczą. Czyli to, co my zjadamy, jest wysoce kwasotwórcze, jest toksykotwórcze. A sytuacja ta może powodować insulinooporność, czytaj, powoduje, bo to język te może powodować, może wywoływać, przypuszcza się, to jest typowy język nauki, która nie ma jakby absolutnie już 200% dowodów, więc oni, ci naukowcy, tak trochę po prostu pływają. Praktyka pokazuje, jesteś zakwaszony, masz masę problemów. Nie przypuszcza się, że masz masę, tylko masz. Siadają ci stawy, jest RZS, jest dna moczanowa, jest zespół policystycznych jajników u dziewczyn, jest hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie u dziewcząt,
przykładowo, jest endometrioza, u panów zaczyna się rak prostaty, najpierw problemy z oddawaniem moczu, są problemy z erekcją, jest cukrzyca typu 2, artretyzm, gonartrozy, artrozy, w ogóle RZS, reumatoidalne zapalenie stawów. Tych chorób można byłoby wymienić i wymieniać. Więc sytuacja ta powoduje insulinooporność i zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Poziom kwasu w diecie może być ważną zmienną w przewidywaniu ryzyka, czytaj, powstania chorób sercowo-naczyniowych. Co więcej, schorzenia charakteryzujące się zazwyczaj przewlekłym stanem kwasicy metabolicznej, tak jak cukrzyca i przewlekła niewydolność nerek, o, popatrzcie, schorzenia charakteryzujące się zazwyczaj przewlekłym stanem kwasicy metabolicznej. Przewlekła kwasica powoduje cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek. Są powiązane z przewlekłym stanem insulinooporności i bardzo podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. I teraz posłuchajcie, tutaj się zatrzymam na chwilkę. Wiele lat temu, jeszcze nie miałem zbytniego doświadczenia, kiedyś jestem w Siedlcach u znajomych, którzy mnie zaprosili, żebym tam po prostu byli poumawiani ludzie na takie proste badania i na omówienie tego kompleksowego programu zdrowia, bo ci ludzie mieli problemy i przyszły w pewnym momencie dwie panie pielęgniarki. Przyniosły oczywiście mocz, więc zbadaliśmy ten mocz. Jakie było, od razu wyszło, że mają, one były skolowane i miały paski granatowe, czyli pH 7,4 albo może i więcej. Ja mówię, proszę pani, czy wy chorujecie na coś? Nie, absolutnie. Znaczy nie, przepraszam. Czy wy chorowałyście na coś? Nie, absolutnie. Ja mówię, tutaj papierki wskazują, że albo jesteście idealnie zdrowe, nic wam nie dolega, albo po prostu macie problem z nerkami. Proszę pana, ja jestem cały czas pod kontrolą lekarza, przynajmniej raz do roku robię badania. Ja mówię, no i dobrze, i co wychodzi? Jestem bardzo zdrowa. Ale ma pani jakieś problemy? No, głowa mnie boli, to tamto zaczęła wymieniać. Ja mówię, to jest pani zdrowa, czy nie jest pani zdrowa? Ale to jest takie przejściowo, wie pan, coś tam może zjem, to się gorzej czuje i takie chocki klocki, no nie? Ja mówię, proszę pani, ale to wszystko wskazuje na to, bo każda z nich była też, no, miała co najmniej nadwagę. I teraz się okazuje, że paski są granatowe. Ja mówię, macie problemy z nerkami. Proszę pana, owszem, 2 lata temu jedna w końcu pękła. Miałam, 2 czy 3 lata temu miałam usuwane kamienie nerkowe, rozbijane ultradźwiękami. Ja mówię, proszę pani, to w dalszym ciągu ten stan się utrzymuje. Pani nerki nie pracują, idzie pani do nefrologa. Co pan takie rzeczy opowiada? Jestem pod kontrolą lekarza i nerki są moje zdrowe. Ja mówię, jeżeli pani tak twierdzą, to nie ma sprawy. Oczywiście one nie wzięły tej całej kulacji tego kompleksowego programu zdrowia. Rozstaliśmy się, bo nie było sensu rozmawiać. I teraz do czego zmierzam? Już kilka razy w moich audycjach mówiłem, jeżeli ktoś bada pH porannego moczu, a nie jest naprawdę zdrowym człowiekiem, bo trafiłem raz tylko na mojego znajomego teraz obecnie już, pana Jacka Jesiona, mistrz Europy w kickboxingu, wegetarianin i tak dalej, ćwiczący, znający się na, że tak powiem, sprawach zdrowia. I on miał akurat pH granatowe, te paseczki w ogóle. Więc ja byłem zaskoczony, na co Jacek choruje. Jacek jest absolutnie zdrowy. No i tam później wytłumaczono, że to jest naprawdę pierwszej klasy sportowiec i tak dalej. To był jeden tylko przypadek. Inne przypadki, kiedy u ludzi są granatowe paski, czyli pH jest 7,4 albo i więcej, to dotyczy ludzi, którzy mają po prostu problemy z nerkami. Wielokrotnie już tłumaczyłem w wielu audycjach, że skala pH, czyli potencja hydrogenii, to jest potencjał jonów wodorowych, które zakwaszają organizm. One decydują o stopniu zakwaszenia. Skala pH jest od 0 do 14. 0 to są same jony wodorowe, czyli protony, 14 brak jonów wodorowych, tylko grupy OH zasadowe i to jest silna zasada, a po tej stronie sam kwas. I teraz
w organizmie powstaje masa tych jonów wodorowych, my dostarczamy właśnie z produktami do jedzenia, to są stresy i tak dalej, zakwaszamy organizm, czyli jest wysoka nadpodaż tych jonów wodorowych, tych protonów i jeżeli nie ma, jeżeli organizm ma osłabione systemy buforowe, czyli nie ma minerałów, które by zasilały systemy buforowe i neutralizowały w określonym czasie te jony wodorowe, to w końcu dochodzi do tego, że organizm nie wytrzymuje. Razem z moczem te jony wodorowe dostają się do nerek. Nerki wówczas przejmują próbę ratowania organizmu. W kanalikach nerkowych jony wodorowe mm, s- e, po prostu są włączane do wytwarzania bardzo silnej zasady amonowej, jaką jest amoniak. Więc ten amoniak razem z moczem jest usuwany. To jest zasada. Ma silny odczyn alkaliczny i ten amoniak barwi paski na granat, czyli to jest zasada, a nie kwas. I ludziom się wydaje, ale ja jestem taki, bo coś tam ktoś tam łyknął. No widzi pan, mam granatowe paseczki. A więc tylko część jonów wodorowych zostanie przeznaczona do wytwarzania amoniaku, a reszta zostaje w organizmie i dalej robi tą krecią robotę, robi destrukcję całego organizmu. I w tym jest problem, i w tym jest również problem z niezrozumieniem tych wszystkich historii przez lekarzy, przez ludzi medycyny. Ja nie bardzo rozumiem, jak to jest, że oni tego nie rozumieją. To jest inna sprawa. Jako lekarze powinni o tym wiedzieć. Dalej. Niektóre fragmenty pominę troszeczkę. Po prostu, bo to za dużo tutaj po prostu jest i tak dalej, i tak dalej. No, insulinooporność powoduje tak zwaną mikroalbuminurię i tak dalej, i tak dalej. To już mniejsza z tym w tej chwili. Zajmijmy się coś jeszcze innym. O, kwasica metaboliczna powoduje insulinooporność. Po raz pierwszy obserwację, że nietolerancja glukozy rozwija się u zdrowych osób, znowu uwaga, zdrowe osoby w następstwie kwasicy metabolicznej. Ten, który jest w fazie kwasicy metabolicznej, tej niskostopniowej, łagodnej, no nie jest zdrowy, tylko tutaj używa się takiego eufemizmu, bo zdrowy to znaczy chodzi, normalnie pracuje, nic mu nie dolega, jeszcze nie ma żadnej choroby, ale już rdza gryzie żelazo, że tak powiem. A więc nietolerancja glukozy rozwija się u zdrowych osób w następstwie kwasicy metabolicznej wywołanej chlorkiem amonu. Te obserwacje poczyniono w 1924 roku. 55 lat później, czyli w roku 1979 wykazano, że nawet bardzo łagodny stopień kwasicy metabolicznej powoduje zmniejszenie wrażliwości na insulinę, a w konsekwencji upośledzenie funkcji glukozy, tolerancji u osób zdrowych. Inne sytuacje prowadzące do kwasicy metabolicznej, takie jak podwyższenie poziomu podstawowego mleczanu u osób zdrowych. Na temat mleczanu być może kiedyś sobie zrobimy jakąś audycję. Słuchajcie, nie chodzi o to, żebyście tu wszystko rozumieli. Ja też nie wszystko czasami rozumiem z tych niesamowicie skomplikowanych różnych jakichś nazw i tak dalej, ale chodzi o wnioski. A więc obserwowano podwyższenie poziomu podstawowego mleczanu u osób zdrowych, obecność ciał tak zwanych ketonowych u chorych na cukrzycę i czy kwasica metaboliczna związana z przewlekłą chorobą nerek są również powiązane z rozwojem insulinooporności. Ostatnie badania obserwacyjne potwierdzają związek pomiędzy objawami kwasicy metabolicznej. To jest tak zwane niskie stężenie wodorowęglanu w surowicy, a wysokie stężenie jonów wodorowych, bo wodorowęglany, czyli kwaśne węglany, na przykład sodów wapnia, potrafią zneutralizować jony wodoru. I to się wiąże z niskim pH moczu, a więc
związek pomiędzy objawami kwasicy metabolicznej a insulinoopornością w różnych populacjach. Obserwuje się to. Niższe luki wodorowęglanowe, czyli po prostu mały zapas wodorowęglanów, które potrafią zneutralizować dodatnie jony wodorowe, i wyższe luki anionowe, czyli duża ilość tych ładunków dodatnich są niezależnie, znaczy ładunków dodatnich, czyli protonów po prostu, jonów wodorowych, które zakwaszają, są niezależnie powiązane z insulinoopornością w analizie przekrojowych uczestników Narodowych Badań Zdrowia i Żywienia w latach 1999, 2000, 2001, 2002 i tak dalej. Co jeszcze tam dalej? Badania epidemiologiczne wykazały również związek pomiędzy kwasicą metaboliczną a nadciśnieniem układowym, które często jest składnikiem zespołu metabolicznego związanego z insulinoopornością. Słuchajcie, myślę, że niedługo też nagram taki odcinek, gdzie będzie mowa o tym, jak kwasica metaboliczna powoduje nadciśnienie i jak odkwaszając się można sobie wyregulować nadciśnienie. I nie będzie tego nadciśnienia. 2-3 miesiące u przeciętnego człowieka i nie ma nadciśnienia. A to się wiąże z takim hormonem, białkiem o nazwie adiponektyna. Jeżeli mamy bardzo niskie pH, czyli wysoki stopień zakwaszenia organizmu, spada poziom adiponektyny. Ja tylko wrzutkę w tej chwili taką robię. Jeżeli się odkwaszamy, czyli rośnie nasze pH, rośnie również poziom adiponektyny. Ale dziwna sprawa, jeżeli adiponektyna spada, pojawia się otyłość, cukrzyca, hypertension, czyli nadciśnienie. Jeżeli poziom adiponektyny, znaczy jeżeli odkwaszamy się, rośnie nasze pH, rośnie poziom adiponektyny, żegnamy cukrzycę, żegnamy nadciśnienie, żegnamy otyłość. Wtedy, kiedy likwiduje się zakwaszenie organizmu i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, jeszcze ciekawa sprawa, w tych różnych badaniach tylko pewne zdanie przeczytam. Stężenie wodorowęglanów w osoczu jest odwrotnie proporcjonalne do ciśnienia krwi. Co to oznacza? Że im wyższy poziom wodorowęglanów, czyli minerałów, czytajmy to, w osoczu krwi, tym niższe jest ciśnienie. Im niższe jest stężenie wodorowęglanów, czyli mniej tych minerałów, tym ciśnienie jest wyższe. A teraz następna sprawa. Jeżeli jest mały poziom tych wodorowęglanów, czyli mała ilość minerałów, no to rośnie zakwaszenie. A jak rośnie zakwaszenie, to rośnie ciśnienie. Jeżeli zakwaszenie się zmniejsza, czyli rośnie pH, czyli rośnie ilość minerałów we krwi, to ciśnienie spada. Czyli nie ma nadciśnienia. I koniec, kropka. Ja tutaj tak szukam tych pojedynczych zdań i tak dalej, które byłyby dla nas ważne. Insulinooporność wywołana kwasicą metaboliczną może być ważna w określeniu ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli jeżeli zbadamy stopień insulinooporności albo poziom kwasicy metabolicznej, to od razu wiadomo, że występuje ryzyko chorób układu krążenia. I teraz dalej. U zdrowych osób krajów zachodnich ciągle pamiętajmy, że ten zdrowy to jest potencjalnie zdrowy, jeszcze chodzący, funkcjonujący, których dieta jest silnie kwasotwórcza, czyli ten zdrowy już jest w stanie kwasicy metabolicznej. Przepraszam, że tak wiele razy to powtarzam, ale niech to się wbije w pamięć. U zdrowych osób krajów zachodnich, których dieta jest silnie kwasotwórcza, występuje przez całe życie stan kwasicy metabolicznej, nie kwasicy krwi, tylko tego lekkiego, czyli występuje niskostopniowa, latentna, czyli bezobjawowa kwasica metaboliczna, łagodna. Ten wywołany dietą stan kwasicy metabolicznym
metabolicznej o niskim stopniu nasilenia może powodować insulinooporność i zespół metaboliczny, przyczyniając się do pandemii cukrzycy. A mamy pandemię cukrzycy, kochani. W Polsce na przykład jest tak, że w tej chwili, jak dobrze pamiętam, 1,5 miliona ludzi jest, to są cukrzycy, leczą się, a 1 milion, o ile dobrze pamiętam, to są już cukrzycy, ale jeszcze nie zdiagnozowani, u których cukrzyca się rozwija. To jest prawdziwa pandemia. A więc przyczyniając się do pandemii cukrzycy oraz zwiększonej zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych w krajach rozwiniętych wraz z przyczynami genetycznymi, siedzącym trybem życia i innymi czynnikami. Uwaga tutaj na te przyczyny genetyczne. Żeby uruchomić geny, to trzeba czasami kilkuset lub kilku tysięcy czynników, które wystąpią jednocześnie. Teraz dalej. Stany kliniczne, zwykle związane z ciężką miażdżycą i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, takie jak cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, są również charakterystycznie związane z przewlekłym stanem kwasicy metabolicznej, a w konsekwencji rozwojem insulinooporności, co sugeruje, że kwasica metaboliczna może być jest jednym z ważnych czynników pierwotnych w celu określenia wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. I koniec, kropka. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita informacja. Dla mnie, no, odkryłem akurat również te wiadomości w stosunku do tego, co wiem, co wiedziałem już od praktycznie 12 lat, tym bardziej, kiedy zacząłem się zajmować tym kompleksowym programem zdrowia. Ja widziałem, słuchajcie, wypraktykowałem, widziałem, jak osoby na tym naszym programie, kiedy się odkwaszają, kiedy dożywiają organizm, kiedy daje mu wszystko, co potrzebne do regulacji metabolizmu, zaczynają zdrowieć, bo zostały stworzone warunki do regulacji metabolizmu. Daliśmy szansę. I teraz pytanie, czy ja muszę to wszystko rozumieć, co tam się w organizmie dzieje? Nie, ale ja widzę, że to działa po prostu. Tak jak samochód. No, jak to samochód? On sam sobie chodzi? Lejesz benzynę, znasz technikę jazdy, czyli umiesz po prostu prowadzić samochód, znasz ewentualnie przepisy o ruchu drogowym, siadasz i jedziesz. A czy wiesz, jak działa skrzynia biegów, zwłaszcza automatyczna, jak działa silnik, jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu, jaka jest liczba oktanowa paliwa, które stosujesz, jaki to ma wpływ na pracę silnika, w jaki sposób następuje rozruch silnika spalinowego, co powoduje ten rozruch? No dobrze, wiesz, że istnieje prądnica albo inaczej alternator, ale jak działa alternator? Jak jest przenoszony napęd z alternatora, który zasilany jest prądem z akumulatora na silnik spalinowy, a jak napęd przechodzi na koła, co to jest tylny most, co to jest przedni most na przykład, co to jest półoś przednia i tak dalej, i tak dalej. Czy my to wszystko wiemy? Nie mamy o tym zielonego pojęcia. Wsiadamy do samochodu, jedziemy. I mamy tą kurację, kompleksowy program zdrowia. Czasami kontaktują się ze mną ludzie, ale proszę mi w takim razie przesłać składy tych komponentów programu, suplementów. Kiedyś wysyłam, teraz mówię, nie będzie żadnego wysyłania. Czy pan jest fachowcem w tej dziedzinie? Ale mam znajomego dietetyka. Żegnam, to nie jest program dla pana. Albo zaufasz, albo nie. Ja jestem praktykiem wieloletnim i koniec, kropka. I nie zamierzam tracić nawet czasu, wysiłku, bo z tego nic nie będzie. Ten człowiek zawsze będzie nosem kręcił. Nie chcę takich ludzi kompletnie. Tak jak Anita Dzik w naszej audycji powiedziała, ona nie jest dla każdego i ja również nie jestem dla każdego. Sorry, twarde słowa, ale nie było innego wyjścia. Bo spotykałem w życiu wielu filozofów po prostu. Dalej. Kwasica metaboliczna wywołana dietą powoduje insulinooporność. Uwaga, znowu. Często w różnego rodzaju pracach, w jakichś artykułach pisanych przez lekarzy, oni mówią o zakwaszeniu krwi, używając terminu kwasica metaboliczna. To jest absolutny błąd, pomieszanie z poplątaniem.
wy już wiecie, że kwasica metaboliczna dotyczy przekwaszenia tkanek, a nie chodzi o kwasicę krwi. To taka uwaga dodatkowa. Współczesna dieta człowieka w krajach uprzemysłowionych jest uboga w owoce i warzywa oraz zawiera nadmiar produktów pochodzenia zwierzęcego, które są silnie kwasogenne. Owoce i warzywa są bogate w sole potasowe i magnezowe, metabolizowanych anionów, w tym cytrynian i jabłczan, które podczas metabolizowania zużywają jony wodorowe, wykazując działanie alkalizujące. Właśnie. A więc mamy na przykład kwas cytrynowy, który wchodzi w reakcję, albo cytryniany, jabłczany, które wchodzą w reakcję, znaczy kwas cytrynowy wchodzi w reakcję na przykład z wapniem, powstaje cytrynian i ten cytrynian wchodzi w reakcję z jonami wodorowymi, czyli protonami wodorowymi, neutralizując te jony wodorowe, które odpowiadają między innymi za nasze bóle, bo te jony wodorowe, te protony inaczej po prostu drażnią zakończenia nerwowe, na przykład w zapaleniu wielonerwowym, czyli w tak zwanych popularnych korzonkach, czyli czy w bólach stawów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, natomiast aniony towarzyszące potasowi i magnezowi w produktach zwierzęcych i zbożach to głównie aniony niemetabolizowane, takie jak fosforanowe i chlorkowe, przez to produkty zwierzęce i zboża są bardziej kwasotwórcze niż owoce i warzywa. Co więcej, białka roślinne są zwykle bogate w glutaminian, aminokwas anionowy, którego metabolizm zużywa również jony wodoru, czyli inaczej powiemy, neutralizuje te jony wodorowe. Podczas gdy białka zwierzęce i zboża są szczególnie bogate w aminokwasy zawierające siarkę, metioninę, homocysteinę, cysteinę, których utlenianie powoduje powstawanie siarczanów, anionów niemetabolizowanych, które stanowią główny wyznacznik dziennego ładunku kwasów. Czyli inaczej, przekładając to na zrozumiały, prostszy język, jeżeli zjadamy produkty pochodzenia zwierzęcego, czy to jest mięso, czy to są twarogi, czy to są duże ilości jaj, nie mówię zwłaszcza o żółtkach, tylko o białku jaj, jeżeli zjadamy zboża, dzisiejsze zwłaszcza zboża, to okazuje się, że bardzo silnie się zakwaszamy. I tutaj jest mowa, jest to główny wyznacznik dziennego ładunku kwasu. Ten dzienny ładunek naszych kwasów wzrasta. I teraz dalej. Zawartość tych aminokwasów jest od 2 do 5-krotnie wyższa w mięsie i jajach niż w zbożach i roślinach strączkowych. A więc inaczej, tu jest akurat odniesienie, związek diety bogatej w białko zwierzęce z powstawaniem kamieni nerkowych i metabolizmem wapnia. Współczesna zachodnia dieta oparta na produktach zwierzęcych generuje ładunek kwasowy, którego nie kompensuje niedobór owoców. Zaraz, chwileczkę, bo się gdzieś pogubiłem. A już jest. A więc nie kompensuje niedobór owoców i warzyw, powodując utrzymujący się przez całe życie stan kwasicy metabolicznej o niewielkim stopniu nasilenia, które nasilenie stopniowo wzrasta wraz z wiekiem, prawdopodobnie z powodu spadku poziomu czynności nerek występującej wraz z wiekiem. Słuchajcie, w jednej z audycji mówiłem, okazuje się, że mniej więcej od 20 roku życia co roku zdolność nerek do prawidłowej pracy spada o 1%. Czyli między 20 rokiem życia i 50 rokiem życia przeciętny człowiek traci 30% z potencjału nerek. Jak one mogą prawidłowo pracować? Nad nerkami są tak zwane nadnercza. Te kwasy
które mamy w organizmie, powoli wyczerpują nadnercza, dochodzi do tak zwanej hypoadrenii, czyli wyczerpania nadnerczy. I to wyczerpanie nadnerczy w efekcie skutkuje powstawaniem wielu chorób. A początkiem jest kwasica metaboliczna. Rodzaj potężnego chemicznego stresora. I teraz dalej. Wyjściowy stan kwasicy jest nasilony u osób otyłych i z nadwagą, u których spożycie owoców i warzyw nie rekompensuje spożycia składników odżywczych powodujących kwasowość. Więc jeżeli inaczej osoba jest otyła z nadwagą, to raczej jest piekielnie zakwaszona i nawet jeżeli będzie jadł te warzywa i owoce, to jest tego za mało w stosunku do tego, do zakwaszenia, które było spowodowane spożywaniem składników odżywczych, które wywołały tą kwasowość. I teraz popatrz, jeszcze ciekawa informacja. Stosunek białka w diecie do potasu wykazuje niezależną dodatnią korelację ze wskaźnikiem masy ciała i obwodem talii u zdrowych Japończyków. Im więcej białka, tym wyższy wskaźnik masy ciała i większy obwód. A co to znaczy białko? Przecież białko to mięśnie. Ale niestety białko silnie zakwasza organizm. Jeżeli białko nie zostaje, dotrawienie białka w proporcji 1 gram czystego białka musi być 1 mg naturalnej witaminy C, w miarę trawienie będzie prawidłowe. Do tego są potrzebne minerały, jeszcze inne, dodatkowo witaminy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest przebiałczenie, to mamy kwasicę i to pokazała dieta pana Ducana. Ludzie, którzy w sposób nieświadomy zaczęli korzystać z tej diety, jeszcze zaczęli kombinować na swój sposób. Dużo białka, bo tu będzie mięśnie, piękna sylwetka. Nabawili się kwasicy i niewydolności nerek. I pana Ducana zaczęto ciągać po sądach. Dalej. Stan kwasicy metabolicznej wywołany dietą kwasotwórczą może powodować insulinooporność i ostatecznie zespół metabolicznej cukrzycę typu 2. Spożycie owoców i warzyw poprawia wrażliwość na insulinę i wykazano, że złagodzenie wrażliwości na insulinę może opóźnić lub zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2. Dalej, u osób z prawidłową masą ciała wartość glukozy, o tutaj już podświetlam, u osób z prawidłową masą ciała wartości glukozy, insuliny i jeszcze jednego wskaźnika są znacznie niższe są znacznie niższe u wegetarian niż u osób na diecie typu zachodniego, czyli generalnie, znaczy wegetarianie nie zawsze się dobrze też odżywiają, to jest inna sprawa, też potrafią mieć potężne braki, ale są jednak te wskaźniki są lepsze. Co jeszcze takiego ciekawego? Dieta wegańska na przykład wiąże się ze zwiększoną wrażliwością na insulinę również u kobiet z nadwagą. A więc zwiększona wrażliwość i insulinooporność, czyli niewrażliwość. A insulinooporność jest charakterystyczna dla otyłych ludzi. Dalej. Wysokie spożycie potaszu i magnezu w diecie, które osiąga się głównie poprzez spożywanie świeżych owoców i warzyw, wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu 2. A niedobór magnezu w diecie wiąże się z insulinoopornością. I teraz popatrzcie, w badaniu Atherosclerosis Risk in the Communities zaobserwowano stopniowaną odwrotną zależność pomiędzy poziomem magnezu w surowicy a występowaniem cukrzycy. Czyli inaczej, im mniejszy był poziom magnezu, tym bardziej występowała cukrzyca. Im większy był poziom magnezu w surowicy, tym cukrzycy nie było i tak dalej. Dalej, nadciśnienie samoistne
nadciśnienie samoistne, hipertensja, jest zawsze składnikiem zespołu metabolicznego wywołanego insulinoopornością. Dieta bogata w owoce i warzywa oraz uboga białko zwierzęce, ale zawierająca białko roślinne z roślin struczkowych i orzechów, znacznie obniża ciśnienie krwi, jest zwykle zalecana w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia układowego. Badania prospektywne wykazały, że przestrzeganie tej diety DASH, czyli po prostu z dużą ilością owoców i warzyw, wiąże się z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Dalej. Pacjenci chorzy na cukrzycę są szczególnie podatni na utrzymujący się przez całe życie stan niewykrytej kwasicy metabolicznej. Ponieważ ich zwykła dieta jest szczególnie kwasogenna, uboga w węglowodany i tłuszcze, a zatem bogata w białko zwierzęce. Co więcej, mają tendencję do wytwarzania ciał ketonowych, zwłaszcza jeśli nie są odpowiednio kontrolowane, a tłumienie ketogenezy za pośrednictwem insuliny jest niewystarczające. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj będzie któregoś razu zrobimy sobie audycję, wywiad na temat diety keto, więc te wszystkie fragmenty ja w tej chwili nie będę odczytywał, bo w tej chwili nie ma sensu. I teraz co jeszcze? Co jeszcze? O, teraz dalej. Zanim cukrzyca zostanie rozpoznana, zwykle upływa długi okres czasu, podczas którego pozornie zdrowi ludzie poddawani są działaniu utrzymującego się stanu kwasicy, który może zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Co tu jeszcze? Istnieją dowody na to, że nawet łagodny stopień niewydolności nerek zwiększa ryzyko chorób naczyniowych, sercowo-naczyniowych. Teraz dlaczego pojawia się łagodny stopień niewydolności nerek? Bo nerki zostały zniszczone przez kwasy. Nie dały rady, a później po prostu próbowały ratować organizm, próbowały wytwarzać ten po prostu zasadę amonową, czyli amoniak, który też niszczył dodatkowo nerki i sprawa załatwiona. Dalej. Przewlekła niewydolność nerek zazwyczaj objawia się kwasicą metaboliczną, od której od 1973 roku wiadomo, że jest powiązana z insulinoopornością. Zmniejszona zdolność nerek do eliminacji dziennego obciążenia kwasem w przewlekłej niewydolności nerek może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w tej chorobie. A więc znowu, silne zakwaszenie powoduje insulinooporność, wywołuje cukrzycę, powoduje niedoczynność nerek i to wszystko powoduje z kolei powstanie chorób układu krążenia. Kwasica metaboliczna powoduje istotne zmiany funkcjonalne w nerkach, w tym wzrost nerkowego przepływu osocza i współczynnika filtracji kłębuszkowej. A więc pogarsza się funkcjonowanie nerek, pogarsza się działanie mechanizmów adaptacyjnych przystosowawczych i te nerki nie są w stanie wyeliminować nadmiaru kwasów. Sytuacje kliniczne powodujące nadmierne obciążenie nerek kwasami, tak jak duże spożycie białka zwierzęcego, otyłość i cukrzyca, ale przecież otyłość i cukrzyca jest spowodowane zakwaszeniem, wykazują podobne zmiany hemodynamiczne w nerkach. I teraz o co chodzi? Ja tutaj nie znam tych wskaźników, wzrost RPFF, GFR i tak dalej, ale jest mowa, że od dawna wiadomo, że wysokie spożycie białka w diecie wiąże się ze wzrostem dwóch czynników u zdrowych osób i pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Więc nie rozumiem akurat tych skrótów, zwłaszcza anglojęzycznych, ale domyślamy się, że
kwasica metaboliczna niszczy zwyczajnie nerki, przepraszam. Teraz co dalej? U osób zdrowych, potencjalnie zdrowych, po obciążeniu mięsem parametry kwasowo-zasadowe utrzymują się w normie, bo organizm sobie jeszcze radzi. Natomiast u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek stwierdza się niewielką kwasicę metaboliczną, co wskazuje, że obciążenie kwasem nerek przez spożywane mięso przekracza ich pojemność wydalniczą. Nie są w stanie po prostu już usuwać kwasów. Teraz co jeszcze? Nadmierna masa ciała, otyłość, powoduje zmiany czynnościowe w nerkach podobne do tych związanych z dużym spożyciem białka zwierzęcego. Utrata masy ciała wiąże się z poprawą tych zmian i zmniejszeniem wydalania albumin z moczem. Ale to na razie sobie pomijamy. Co jeszcze ciekawego? Momencik. No i w zasadzie słuchajcie. Ostatnie zdanie. W moczu stężenie jonów wodorowych, czyli tych jonów, protonów inaczej, które decydują o stopniu zakwaszenia. Im więcej tych jonów wodorowych, tym większe zakwaszenie, a więc w moczu stężenie jonów wodorowych zmienia się w zależności od obciążenia kwasem, które nerki muszą wyeliminować. Gdy pH moczu jest mniejszy niż 5,9, albumina uzyskuje ładunek dodatni, ułatwiając wydalanie jonów wodorowych. Kiedy obciążenie nerek kwasem jest wysokie, a w konsekwencji pH moczu jest niskie, na poziomie 5,2, 5, 5,0 i tak dalej, do moczu mogą przedostać się niewielkie ilości albumin, które pomogą w eliminacji kwasu. Ale kochani, jeszcze raz, jak zdaję z tego sprawę, że ten tekst nie był najłatwiejszy, również dla mnie, nie ukrywam. Chociaż kilka razy to czytałem, analizowałem, ale proste wnioski z tego wynikają. Już chyba zatrzymuję udostępnienie. Kwasica metaboliczna, czyli inaczej, kwasica niskiego stopnia, latentna, bezobjawowa, już powtarzam to po raz który aż do znudzenia, wywołuje cały szereg przyczyn, które niszczą nasz organizm. Jak widzicie sami z tego artykułu, jednym z problemów, które kwasica wywołuje, jest insulinooporność. Jest niedomaganie nerek, bo jest silne obciążenie. Z czego wychodzi czym jest spowodowana ta kwasica? Naszym jedzeniem przede wszystkim, ale nie tylko jedzeniem. Potężnymi stresami psychicznymi, co czytamy, z czym się spotykamy. Jesteśmy bombardowani przeróżnymi historiami, które nas wkurzają, denerwują. To jest polityka, to jest wojna, która się toczy w pobliżu naszych granic i tak dalej, i tak dalej. To są stresy w pracy, to są układy rodzinne, które nas, no czasami nerwy są i tak dalej, czyli stresy. To są sztucznie generowane pola elektromagnetyczne, od których dzisiaj przeciętny człowiek nie ma, że tak powiem, ucieczki. Pozornie nie ma ucieczki. Bo jeżeli jest taki stan, to trzeba częściej wychodzić do lasu, spacerować boso, po mokrej wodzie, uziemiać się, jeść zdrowe pokarmy, macie pokrzywę, narwijcie sobie pokrzywy, pijcie w ciągu wielu dni lata, przykładowo wyciskajcie, można kupić tam chyba za marne 100 parę złotych na Allegro wyciskarki żeliwne do robienia soków z różnych owoców, warzyw, ziół i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, może można w ten sposób, tylko trzeba chcieć.
Dodatkowo istnieje, tak ciągle powtarzam, kompleksowy program zdrowia, opracowany przez czeskich lekarzy. W 2005 roku, w 2012 przywędrował w grudniu do Polski. Od końca lipca, od 31 lipca ja pracuję z tym programem. Jest rewelacyjny. Bazuje oczywiście na suplementach bardzo wysokiej jakości. Jest tam między innymi kolostrum, bardzo wysokiej jakości, żel alesowy, ponad 90% czystego miąższu alesowego, bardzo smaczny jest do picia i wiele innych składników. I tym się po prostu dożywiamy, oczyszczamy, odtruwamy i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy organizmowi dać szansę, spełnić wszelkie warunki do tego, żeby organizm podjął próby samouzdrowienia, samoleczenia. Tak jak mówi lekarz, główny twórca tego programu, mówi: słuchajcie, ale wy macie kapitalnego lekarza do dyspozycji, 24 godziny na dobę. To jest wasz organizm. On wie, co ma robić, tylko dajcie mu szansę. Bo jeżeli nie ma tego, czego potrzebuje, to nic nie zrobi. Będzie bronił się za wszelką cenę, ale w końcu nec Hercules contra plures, czyli Herkules nie poradzi przeciw wielu. Kochani, w tej audycji otrzymaliście następny dowód, że istnieje kwasica, więc niech nikt nie plecie z waszych takich, no, nieprzekonanych, czy ludzi medycyny, czy jakichś znajomków, że kwasica nie istnieje. Istnieje, czyli zakwaszenie istnieje. Macie konkretne dowody. Już wiecie z tej audycji, że zakwaszenie wywołuje insulinooporność, obniża pracę nerek, po prostu powoduje niedomaganie nerek, a coś z tym wiąże całą resztę różnych problemów. O tyle wiedzy jesteście bogatsi i wiecie co, bardzo wam dziękuję, że wysłuchujecie tego, bo ja zdaję z tego sprawę, że to, o czym ja mówię, to nie są proste rzeczy. Jeszcze raz powtórzę, sam niejednokrotnie nie rozumiem pewnych terminów, bo to są jakieś skomplikowane terminy naukowe, medyczne. Ja się tylko pewnych rzeczy domyślam, że tak powiem, tłumaczę to. Natomiast najważniejsze są wnioski i tylko tyle. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że no ja jestem pasjonatem, jak wiecie, to ja się znaczy sobie nie dziwię, że siedzę w tych tematach i drążę. Natomiast bez cienia kokieterii chcę wam powiedzieć, że naprawdę podziwiam was, że wy wytrzymujecie cierpliwie, że tego wszystkiego wysłuchujecie. I pomału, nawet jak się nie rozumie, przecież ja też kiedyś od tego zaczynam, że wielu rzeczy kompletnie nie kumam, jak to mówi młodzież. Dopiero to wymagało czasu, pracy, żebym zaczął po prostu te kostki, te puzzle sklejać, łączyć kropki ze sobą. Dzisiaj jest o tyle łatwiej. I na zakończenie, słuchajcie, jak zawsze mówię, to praktyka weryfikuje teorię. Mamy teorię i mamy praktykę. Jak mówi Biblia, po owocach poznacie ich. Jakie owoce kto daje? Akurat ja i ci moi znajomi, którzy od wielu, wielu lat pracują w programie zdrowia, kompleksowym programie zdrowia, mamy naprawdę rewelacyjne owoce. Powyciągaliśmy ludzi z wielu problemów zdrowotnych. W jaki sposób? Poprzez odkwaszanie organizmu, dożywianie komórek, zrobienie wszystkiego, takich 5 dziedzin, które pokazałem. No już nieraz pokazywałem, ale w audycji na temat jak odchudzić, zacząć odchudzać się w nocy podczas spania, ja tam jeszcze raz pokazałem 5 palców. To. Jeżeli to zrobimy, to sobie poradzimy. Będziemy zdrowi, będziemy sprawni. I tego wam po prostu, kochani, życzę. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście, jak zawsze, na zakończenie przynajmniej poproszę o wasze linki, lajki, przepraszam, suby, komentarze. Opowiedzcie o swoich jakichś doświadczeniach, podzielcie się. Wielu z tych, którzy tutaj przychodzą, oglądają, wysłuchują, to są ludzie, którzy są na programie od wielu lat. Podzielcie się swoim doświadczeniem. Bardzo was proszę. Służymy jedni drugim. Z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Papatki. Trzymajcie się. Do następnego spotkania. Pa.